Ten film nie jest poradnikiem dla zaawansowanych hodowców o tworzeniu wyszukanych mutacji barwnych. Ten film jest dla tych, którzy zamierzają połączyć swoją pierwszą w życiu papugę w celu stworzenia domowej hodowli. Opowiem więc tylko o podstawowych sprawach. Już Darwin uważał, że jedną z głównych sił napędowych ewolucji jest dobór płciowy. Tłumaczył nim pochodzenie takich ekstrawaganckich i kosztownych cech u zwierząt, jak ogon pawia, wyjątkowy śpiew u samców ptaków lub tańce godowe. W naturze to głównie samice wybierają najdorodniejszych i najpiękniejszych samców, a więc tych o najlepszych genach, żeby przekazali potomstwu jak najlepsze cechy. Współczesne badania również nie pozostawiają wątpliwości, że dobór płciowy jest potężnym mechanizmem selekcyjnym, który zaszczepił zwierzętom poczucie piękna. A ostatnie badania na papuszkach falistych wykazały też, że samice wybierają zwykle najinteligentniejszych samców. Dlatego najlepiej dobrane pary hodowlane to takie, które dobierają się same. Ale nie zawsze są takie możliwości naturalnego doboru w wolierach. I dlatego hodowcy często ingerują w dobór papug. Łączenie papug to ogromna sztuka, której uczą się często latami i na własnych błędach. W profesjonalnych hodowlach, w których celem hodowców jest uzyskanie potomstwa o określonych cechach, na wstępie selekcjonują oni ptaki i wybierają takie, które są wolne od wad genetycznych i rozwojowych, a jeśli celem jest uzyskanie mutacji barwnej, wybierają te o odpowiednich barwach czy cechach genetycznych. Zwraca się też uwagę na cechy psychiczne ptaków. Eliminowane są osobniki zbyt agresywne, jak również nadmiernie płochliwe. Te drugie też nie najlepiej sprawdzają się w hodowli, gdyż będąc zdominowane przez inne papugi, są często mniej interesujące dla potencjalnych partnerów. Mogą też mieć problemy z opieką nad potomstwem. Pozostawia się więc te rokujące nadzieję, że w przyszłości wydadzą na świat potomstwo o preferowanych cechach. Następnie z takich właśnie wyselekcjonowanych papug o ustalonej płci hodowcy starają się stworzyć pary lęgowe. Ingerują oni też w dobór par, kiedy ptaki nie potrafią się zaakceptować, któryś z osobników jest bezpłodny, nie opiekuje się potomstwem lub wręcz odwrotnie, jest agresywny wobec młodych. Nie zawsze to się udaje, ale dokonując roszad, rozdzielając i łącząc ptaki, tworzy się ostatecznie tak zwane dobrane pary lęgowe, które gwarantują wydawanie na świat potomstwa przez wiele lat. U wielu gatunków papug dymorfizm jest bardzo niewielki lub nie występuje w ogóle. Barwnica to chyba jedyny gatunek, w którym obie płci mają zupełnie odmienne upierzenie. Ale bywają gatunki papug, a jest ich większość, u których, zwłaszcza w młodości, w ogóle nie można odróżnić samca od samicy, jak na przykład u ar, amazonek, konur, nierozłączek i innych. Doświadczeni hodowcy potrafią u nich rozróżnić płeć na podstawie drugorzędnych cech płciowych, ale stuprocentowej pewności nie ma wtedy nigdy. Z kolei u innych gatunków, jak na przykład aleksandret, nimf, niektórych amazonek, dymorfizm pojawia się dopiero w późniejszym wieku, a kupno starszych osobników jest czasem niemożliwe. Po prostu niewiele jest takich ofert. Musimy wtedy zdać się na los, a więc kupić 2 młode osobniki i poczekać, aż dorosną. W przypadku kupna młodych papug i braku możliwości naturalnego ich doboru w wolierowym stadzie może dojść do sytuacji, że połączymy 2 osobniki tej samej płci. Aby tego uniknąć, należy wcześniej ustalić płeć papug. Dawniej wymagało to inwazyjnego badania endoskopowego. Obecnie wystarczy pobranie krwi lub wyrwanie rosnącego pióra i zlecenie badania DNA. Jego koszt nie jest wysoki i ma tendencję spadkową. Ustalenie płci pozwoli mieć pewność, że nasze papugi są parą i że nie czekamy na próżno, aż osiągną dojrzałość płciową. Połączenie 2 młodych ptaków przebiega na ogół bezproblemowo, a techniki łączenia przedstawiłem w 3. części serii o łączeniu. Jeśli jednak ktoś jest zainteresowany hodowlą, musi zdawać sobie sprawę, że do hodowli, której celem jest uzyskanie potomstwa, najlepiej nadają się dzikie ptaki wychowane przez ich naturalnych rodziców i niezwiązane z człowiekiem. Umiejętnie postępując, udaje się czasem połączyć w parę oswojone, sztucznie wykarmione osobniki
ale może się zdarzyć, że ptaki będą zachowywać się wobec siebie przyjaźnie, ale ich związek będzie tylko czysto platoniczny. Ale oczywiście nie można wykluczyć uzyskania przychówku od pary oswojonych papug. Zdarza się jednak często, że ręcznie wykarmione osobniki potrafią instynktownie prawidłowo inkubować złożone jaja, ale mają problemy z właściwym karmieniem młodych. W takim przypadku opiekun zmuszony jest wyręczyć rodziców. Bywa niestety, że taka para, którą my skojarzymy, będzie źle dobrana i nigdy nie doczeka się potomstwa. Czasem hodowcy oferują na sprzedaż tzw. pary hodowlane czy lęgowe. To znaczy takie, które odbywały już lęgi i wychowywały potomstwo. Do tego rodzaju ofert radziłbym jednak podchodzić z ostrożnością, szczególnie w przypadku dużych, a więc drogich gatunków. Mało kto pozbywa się dobrze dobranych par, a jeśli już musi, to znajdują one bez problemu nabywców w kręgach znajomych hodowców. Więc najczęściej za taką ofertą kryją się zwykle jakieś wady hodowlane, jak na przykład bezpłodność, agresja wobec potomstwa, starszy wiek papug i tym podobne. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest jednak kupowanie dwóch różnopłciowych młodych osobników. W firmach handlujących ptakami w Europie Zachodniej spotykałem się często z ofertami tzw. dobranych par. Jak się je tworzy? Otóż w dużej wolierze umieszcza się większą ilość młodych, seksowanych ptaków, czyli z ustaloną płcią, oznakowanych i obserwuje się je. Jeśli dwa osobniki zaczną okazywać sobie względy i wspólnie przebywać, są oddzielane i sprzedawane jako dobrane pary. W takim przypadku, choć pewności nie ma nigdy, prawdopodobieństwo zgodnego życia i wyprowadzenia potomstwa jest wielokrotnie większe niż w przypadku, gdy rolę swata pełni człowiek, nie mający doświadczenia hodowlanego. Papugi, nawet te jednopłciowe, należy trzymać parami. Trzymanie nieparzystej liczby stanowi zawsze ryzyko konfliktów. Ważne jest też, jaka liczba par zajmuje wspólne terytorium. Nie jest to regułą, ale zwykle trzymanie dwóch par zwiększa prawdopodobieństwo powstawania konfliktów. Generalną zasadą jest, że należy trzymać jedną parę lub więcej, ale nie dwie. Często spotykam się z pytaniami w rodzaju, czy mogę trzymać razem parę papużek falistych i nimf. Ci, którzy chcą stworzyć mieszaną kolekcję, muszą pamiętać, że niektórych papug agresywnych wobec innych gatunków, jak na przykład konury, aleksandretty czy afrykanki, nie można trzymać, zwłaszcza w okresie lęgów, z tak małymi, jak na przykład faliste. Faliste same są agresywne i zadziorne, więc same się proszą o bójki. A w przypadku większych i silniejszych od nich sąsiadów jest to dla nich niebezpieczne. Natomiast co do pytania o faliste i nimfy, to mogą one żyć zgodnie, ale zależy to od przestrzeni. W klatce mogą powstać konflikty. W dużej wolierze, w której zawiesimy odpowiednią ilość budek, a więc 2 lub nawet 3 budki do wyboru dla dwóch par, nie powinny wchodzić sobie w drogę. W surowych warunkach środowiskowych, z których wywodzą się niektóre gatunki papug stadnych, a ich typowymi przedstawicielami są na przykład nierozłączki i papuszki faliste, ptak chory lub niepełnosprawny jest eliminowany, ponieważ stanowi zagrożenie dla stada. Zdarza się, że ktoś pozbywa się osobnika po przejściach, który w rezultacie wypadków w przeszłości doznał obrażeń, w wyniku których nie lata, kuleje, ma objawy neurologiczne i tym podobne. A my chcielibyśmy połączyć go z naszą papugą. O ile połączenie ptaka z niepełnosprawnością z inną pojedynczą papugą ma szansę powodzenia, to dokooptowanie jej do kilku papug tworzących strukturę stadną, a już zwłaszcza gatunków o silnym instynkcie stadnym, może mieć tragiczne skutki. Głęboko zakodowany instynkt nie pozwala na żadną empatię i nie wymagajmy jej od naszych ptaków. W przypadku łączenia niepełnosprawnej papugi trzeba postępować niezwykle ostrożnie i brać pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo porażki. Również w przypadku, jeśli w naszym stadzie jakiś ptak zachoruje lub dozna urazu, należy natychmiast odizolować go od reszty papug, bo może się to skończyć tragicznie dla chorego ptaka. Jeśli z braku woliery decydujemy się na hodowlę klatkową, to trzeba pamiętać, że parze hodowlanej trzeba zapewnić zdecydowanie większą przestrzeń niż jednemu osobnikowi. Nie wszystkie gatunki nadają się w naszym klimacie do całorocznej woliery zewnętrznej, a możliwość swobodnego latania to konieczność, więc lepiej,
wygospodarować w mieszkaniu miejsce na zbudowanie woliery wewnętrznej. W pomieszczeniu pary papug musi też znaleźć się miejsce na zawieszenie odpowiedniej wielkości budki lęgowej. No i pozostaje czekać. Papuszki faliste będą gotowe do lęgów już po pół roku, nimfy po roku, ale u większych gatunków trzeba uzbroić się w cierpliwość. U większych papug trwa to zwykle od 2 do 4 lat, a w przypadku dużych ar nawet do 10.